Wspólną cechą omawianych w tym cyklu filmowym epidemii jest brak skutecznego lekarstwa na nie. Dzisiaj walczymy z koronawirusem za pomocą ograniczania kontaktów społecznych, noszeniem maseczek ochronnych czy też myciem rąk. To właśnie podstawowe środki higieniczne umożliwiły skuteczną walkę z wieloma chorobami. Odkrycie tego jednak nie było proste, o czym świadczy historia Ignacego Semmelweisa. Semmelweis był lekarzem specjalizującym się w chirurgii i w położnictwie. W 1846 roku objął on posadę asystenta na oddziale położniczym w szpitalu w Wiedniu. Oddział ten słynął z dużej ilości zgonów rodzących kobiet. Tylko w ciągu pierwszego miesiąca pracy Semmelweisa zmarło 36 z 208 rodzących tam kobiet. Przyczyną śmierci kobiet była gorączka połogowa. Wedle ówczesnego stanu wiedzy wywoływały ją zaburzenia atmosferyczne bądź kosmiczne, wobec których medycyna była bezradna. Wiedeński oddział położnictwa składał się z dwóch klinik. W pierwszej pracowali studenci medycyny, w drugiej pielęgniarki. W pierwszej liczba zgonów w wyniku gorączki połogowej wynosiła 18%, w drugiej zaledwie 4%. Semmelweis rozpoczął poszukiwania przyczyn tego stanu rzeczy. Odkrył, że studenci medycyny bezpośrednio po zajęciach z sekcji zwłok uczestniczą w praktykach z położnictwa. Doszedł do wniosku, że gorączkę połogową może wywoływać trupi jad przenoszony na rękach i ubraniach studentów. Chcąc sprawdzić słuszność swoich przypuszczeń, Semmelweis wydał rozporządzenie o następującej treści. Od dziś, 15 maja 1847 roku, każdy lekarz i student wychodzący z prosektorium przed wejściem na sale położnicze kliniki zobowiązany jest porządnie umyć ręce w stojącej przy wejściu miednicy z chlorowaną wodą. To zarządzenie obowiązuje wszystkich bez wyjątku. Nakaz mycia rąk przyniósł spodziewane rezultaty. W następnych miesiącach liczba zgonów w wyniku gorączki połogowej spadnie w pierwszej klinice do 3%, a w drugiej do 1%. Kolejnym ważnym dokonaniem Semmelweisa było odkrycie, że gorączkę połogową wywołują także bakterie i drobnoustroje przenoszone przez żywe osoby. Wydał kolejne zarządzenie zobowiązujące do odkażania sprzętu medycznego między operacjami. Zalecenia Semmelweisa odnośnie higieny doprowadziły do jego konfliktu z przedstawicielami środowiska lekarskiego w Wiedniu, którzy uważali mycie rąk za niepotrzebną fanaberię. Prace naukowe Semmelweisa spotkały się z krytyką, a on sam został zwolniony ze szpitala. Trafił później do Budapesztu, gdzie próbował powtórzyć swoje wyniki z Wiednia, ale i stamtąd pod naciskiem starszych kolegów został zwolniony. Zmarł w 1865 roku w szpitalu psychiatrycznym nieopodal Wiednia, osamotniony i pozbawiony środków do życia. Przyczyną śmierci była infekcja, której nabawił się podczas jednej z operacji. Dopiero 12 lat po śmierci Semmelweisa odkryto patogenność wirusów i bakterii. Uznano jego odkrycia, a powszechne stało się mycie rąk i odkażanie narzędzi lekarskich. Dzięki temu udało się ocalić niezliczoną ilość osób od niepotrzebnej i bolesnej śmierci.